Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale, a dziś opowiemy sobie o paskach do John Deere, jak dobierać i który był najlepszy. Także zaczynamy. Także zaczniemy sobie od podstaw, jak wybrać najlepszy pas. Nie ma czegoś takiego jak najlepszy pas, bo każdy pas może się prędzej czy później skończyć. Nie jest to zależne od pasa, może to być zależne od tego, jakie macie rolki i tak dalej. Ale przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że jak kupujecie pas, mamy tylko jeden, jedyny, oryginalny na stanie, po prostu nie ma go w zamienniku, ale jak sobie taki pas wyjmiecie, to zobaczycie, że John Deere wcale nie produkuje pasów, a produkuje dla niego te pasy firma OptiBelt, czyli jeśli byście chcieli wybrać sobie pas do swojego ciągnika, no to polecamy Wam OptiBelta, bo tak faktycznie zamawiając oryginalny pas do całego układu tutaj przyjdzie i tak OptiBelt. W tym momencie płacicie tutaj tylko za to ładne opakowanie tego pasa. Czasami w ogóle nie ma tego opakowania, po prostu pas przychodzi zwinięty, owinięty taśmą. Jest tylko na nim napis John Deere i to różni się tylko i wyłącznie tym. O, i tak jak tutaj mamy pas OptiBelta typowo do John Deere'a i nie jest to właśnie oryginalny pas, jest to zwykły. Jeśli by był oryginalny, to byśmy mieli dopisane po prostu John Deere, gdzie pod maską tego nie widać, a jak się kręci, to już w ogóle tego nie widać. Kolejna ważna rzecz to jest dobranie właśnie właściwego paska. W katalogu już to kiedyś pokazywaliśmy, a mianowicie chodzi o to, że gdybyście dzwonili do nas, żeby ułatwić sobie zamówienie właśnie takiego pasa, najlepiej wiedzieć, czy ciągnik posiada sprężarkę powietrza, czy posiada sprężarkę klimatyzacji, bo to są dwie główne podstawowe rzeczy. Czy sprężarka była dokładana nieoryginalnie, czyli jest jakiś po prostu dodatkowo jakiś wymyślony twór dołożony przez jakiegoś magika, bo też takie się zdarzają, to wtedy najlepiej ten pas zdjąć i go zmierzyć. Jeśli się uda, no to postaramy się coś dobrać takiego. I kolejną taką jedną ważną rzeczą, w niektórych wersjach ciągników warto znać numer VIN, mieć go przy sobie, ponieważ występowały dwa napinacze i wtedy są dwa rodzaje tych pasów. Mianowicie jest napinacz hydrauliczny i napinacz mechaniczny. I tu właśnie według numeru VIN my sobie to ustalimy. Można też wysłać zdjęcie, to też bardzo pomaga, bo czasami ten hydrauliczny jest tak drogi w zakupie, gdy już się spsuje, że taniej wychodzi wymienić go na mechaniczny zestaw, gdzie ten mechaniczny kosztuje około tam 500 zł, a przy wymianie, gdybyście chcieli wymienić hydrauliczny napinacz, no tam w granicach od 1000 zaczyna się cokolwiek. W częściach też jest ciężko go powymieniać, nie zawsze są dostępne, a w całości to już po prostu jest cena kosmiczna tego napinacza, także większość użytkowników przechodzi właśnie sobie na ten mechaniczny napinacz. Tak więc możecie sobie zobaczyć, jak wygląda napinacz mechaniczny, a jak wygląda napinacz hydrauliczny. Bo wielu klientów dzwoniąc do nas myli te pojęcie. W napinaczu hydraulicznym jest taka sprężyna, można to nazwać jakby gazowa. Tam po prostu jest taka sprężyna wystająca i wtedy oni po tej sprężynie stwierdzają, że to jest jednak mechaniczny, bo tam jest sprężyna. No właśnie nie chodzi o to, tam w środku jest napinacz hydrauliczny, a napinacz mechaniczny no po prostu jest najzwyklejszą rolką napinaną w środku, sprężyna, tak jak widzicie tutaj właśnie na tych zdjęciach. Najczęstszą przyczyną wymiany pasa też u naszych klientów, z tego co zaobserwowaliśmy, jest to, że na przykład pasek piszczy, czy coś takiego się dzieje, klient do nas dzwoni, pasek piszczy, pasek jest do wymiany, trzeba to powymieniać, panie, co mam zrobić? No niekoniecznie musi to być wina pasa, może to być przede wszystkim wina któregoś koła pasowego, trzeba o tym pamiętać, może to być wina sprężarki, bo może po prostu ciężko iść, zacząć się zacierać i wtedy zaczyna pasek nam piszczeć, zaczyna się wszystko palić, także warto sobie przejrzeć dokładnie, nim podejmiecie jakikolwiek zakup, bo już mieliśmy takich zakupów kilka, że klient kupił pasek nowy i pasek nadal piszczy, odsyłał, a za chwilę się okazywało, że dzwonił po jakieś koło pasowe, czy dzwonił też po pompę wody, także warto to sobie sprawdzić, czy wszystko na pewno dobrze pracuje, bo piszczący pasek to nie musi być wina paska, to może być wina właśnie koła pasowego. Także warto to sobie sprawdzić. A jak już jesteśmy przy pasach,
Warto też pamiętać, że tak jak w ciągniku, tak i w kombajnie OptiBelt tak samo występuje, czyli na pierwszy montaż idzie OptiBelt. Możecie znaleźć to u nas w zamienniku, też przypominam o tym. Tak więc z tym kodem rabatowym uzyskacie te pasy troszeczkę taniej. Gdybyście czegoś nie byli pewni, wyświetla Wam się numer. A ja zapraszam Was na kolejny odcinek. Cześć!